Cześć, witajcie. Moja lepsza połowa wysłała mnie do jednego ze sklepów, abym kupił ziemię w workach, takie do rozsadów. Chodzi o to, aby potem tą ziemię wsypać do mniejszych doniczek, włożyć do nich nasiona, podlewać, no i czekać, aż coś wyrośnie. A jak już coś wyrośnie, to potem, żeby wsadzić do grządek na działce. Worek ziemi kupiłem, ale co z tego wyszło, to zaraz zobaczycie. Zapraszam serdecznie do oglądania. Miałem już wybrany w sklepie taki klasyczny worek z ziemią, ale uwagę moją zwróciły ustawione lekko na uboczu worki z napisem ogródek warzywny. Z opisu wynikało, że po wycięciu w takim worku 3 otworów można w nich posadzić małe sadzonki i następnie uprawiać je, wykorzystując worek zamiast doniczek. Pomyślałem, że może to być dobry pomysł na to, co szukam. Z tą tylko różnicą, że my wykorzystamy taki worek nie do uprawy już wyrośniętych roślin, lecz do posiania w nich nasion i stworzenia sadzonek pod rozsady. Wobec tego, zamiast 3 otworów, moja pani wycięła takich otworów 30. Ja z kolei ułożyłem worek na płycie wiórowej po to, aby całość usztywnić i przy przenoszeniu nie zginać worka i tym samym nie naruszać ewentualnych przyszłych korzonków roślin. Dodatkowo pomiędzy workiem z ziemią a płytą wiórową podłożyłem folię. Wykorzystałem do tego worek po korze. Tak go podwinąłem, że jeżeli z worka będzie wysypywać się ziemia lub w trakcie podlewania będzie spływać woda, to będą one wpadały do środka, a nie na zewnątrz. Jest to o tyle istotne, że worek taki będziemy trzymać w domu. Zaplanowaliśmy, że posadzimy w naszym eksperymentalnym worku nasiona dyni olbrzymiej i cukinię. Pestek dyni miałem tylko 6. Postanowiłem, że posadzę je od zewnątrz. Pozostałe otwory przeznaczyłem na cukinię. Na jeden otwór zabrakło mi nasion cukinii i dosadziłem tam bazylię. Po włożeniu nasion do gleby delikatnie ją ubiłem palcami i zrobiłem takie małe miski, zagłębienia. Dzięki temu nasiona mają bardziej zwarte, ubite otoczenie. Gdy już posadziłem wszystkie nasiona, zabrałem się do podlewania. Dzięki temu, że wcześniej delikatnie ubiłem i uformowałem zagłębienia, woda nie wylewała się na zewnątrz. Przynajmniej nie aż tak bardzo. Co mogę powiedzieć o tym pomyśle? Po pierwsze, musimy zobaczyć, czy eksperyment się uda, czy coś w ogóle wyrośnie. Wstępnie wydaje mi się, że taki worek z ziemią ma wiele zalet. Po pierwsze, ziemia wydaje się być żyzna, organiczna i w początkowym okresie życia rośliny daje jej na pewno niezbędne składniki mineralne. Po drugie, worek bardzo dobrze będzie trzymał wilgoć.
Zastanawiam się, czy nie byłoby dobrym pomysłem zrobić na dnie worka kilka dziurek, aby w ten sposób odprowadzać ewentualny nadmiar wody. Pomyślę jeszcze o tym. Dajcie proszę znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Po trzecie, w trakcie podlewania zauważyłem, że na powierzchni wypłukały się białe grudki nawozu. Jest to dowód na to, że gleba jest przygotowana i rośliny powinny szybko wzrastać. Po czwarte, dzięki usztywniającej płycie wiórowej sezonki mogę przenosić w każde miejsce. Jeżeli będzie ciepło, to bardzo łatwo, jednym zamachem, mogę wynieść je z domu na taras, na słońce. Na koniec może coś banalnego, ale worek takiej ziemi kosztował mniej niż ziemia w klasycznym worku o tej samej pojemności. Niedużo, ale zawsze mniej. Poza tym, wybierając taką opcję, nie potrzebujemy doniczek, pudełek, pojemników na rozsady. Jeżeli chcielibyśmy wykorzystać takie worki do uprawy już większych roślin, to myślę, że takie odizolowane od ziemi podłoże będzie mniej narażone na choroby i jakieś szkodniki. Z ostateczną oceną, tak jak powiedziałem na początku, należy jednak wstrzymać się do czasu, aż wyrosną rośliny, jeżeli w ogóle się pojawią. W trakcie podlewania trochę wody zawsze może spłynąć po bokach. Tak samo może wysypać się odrobina ziemi. Dzięki folii podłożonej pod worek nie ma z tym większego problemu. Jestem bardzo, ale to bardzo ciekawy, jak to wyjdzie. Czy to w ogóle wyjdzie? Po bokach posialiśmy 6 pestek dyni olbrzymiej, po 3 z każdej strony. W środku cukinia, no i tutaj za wyjątkiem tego jednego kwadracika, gdzie zabrakło mi pestek, to posiałem bazylię. No zobaczymy, czy ta koncepcja ogródka warzywnego się sprawdzi. Jestem bardzo, bardzo ciekaw. Jak wyjdzie, to Wam pokażę. A jak nie wyjdzie, to Wam nie pokażę. Ale myślę, że wyjdzie w takiej pięknej scenerii. Pod bacznym okiem kontrolera jakości. Zawcie. Kontroler jakości czuwa. Także będzie dobrze. Trzeba myśleć pozytywnie. Teraz to już trzeba tylko podlewać i cierpliwie czekać. Bądźcie proszę z nami na bieżąco, śledźcie ten kanał, a jeżeli coś wykiełkuje i wyrośnie, to na pewno nagram i Wam pokażę. Trzymajcie się. Cześć!